Ropa ma istotne znaczenie dla całej gospodarki. Produkuje się z niej nie tylko paliwa samochodowe czy lotnicze, ale stanowi także jeden z najważniejszych surowców dla przemysłu chemicznego. Surowa ropa przetwarzana jest w rafineriach, a następnie w ich przedłużeniu, jakim są zakłady petrochemiczne. W ramach Grupy Orlen działa 7 rafinerii oraz 2 zakłady petrochemiczne. Wszystkie zakłady mają niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rocznie przetwarzają około 37 milionów ton ropy naftowej. Koncern posiada prawie 3,5 tysiąca stacji paliw w 7 krajach. Odwiedziliśmy wszystkie rafinerie Grupy Orlen, żeby przekonać się, jak działają, w czym się specjalizują, jakie ciekawe projekty realizują obecnie. Zaczynamy od Płocka, który jest sercem tego wielkiego organizmu. Zakład w Płocku powstał w latach 60. i dziś jest jednym z największych zintegrowanych zakładów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, o mocach przerobowych na poziomie 16 300 000 ton ropy rocznie. Rafineria w Gdańsku, która w 2022 roku stała się częścią Grupy Orlen, została wybudowana w latach 70., jednak już według technologii zachodnich. Odznacza się bardzo zwartą zabudową instalacji technologicznych, co ma ogromny wpływ na oszczędność zużycia energii potrzebnej do produkcji. To jedna z najnowocześniejszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych 10,5 miliona ton ropy rocznie. 2 mniejsze rafinerie w Trzebini oraz Jedliczu są w trakcie przekształcania w biorafinerie. Tu produkowane są m.in. biokomponenty z surowców odpadowych. Orlen posiada także rafinerie poza granicami Polski. Kralupy oraz Litwinow w Czechach dysponują łącznymi mocami przerobowymi w wysokości 8 700 000 ton ropy rocznie. Rafineria w Morzejkach na Litwie jest jedynym tego typu zakładem w regionie państw bałtyckich. Jej moce przerobowe to 10 200 000 ton rocznie. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo energetyczne regionu jest logistyka ropy naftowej. Jeszcze do niedawna aż 98% ropy przetwarzanej przez rafinerię Orlenu pochodziło z rurociągu Przyjaźń, ogromnej rury łączącej Syberię z Europą Środkową, zbudowanej w latach 60. W wyniku działań mających na celu dywersyfikację dostaw udało się jednak pozyskać duże ilości surowca z innych kierunków. Obecnie polskie rafinerie Orlenu nie przetwarzają ani kropli ropy naftowej z Rosji. Dziś surowiec dla polskich rafinerii trafia drogą morską z różnych kierunków. Jest to możliwe dzięki funkcjonowaniu naftoportu w Gdańsku. To nasze okno na świat. Jest miejscem rozładunku ropy naftowej z przypływających tu tankowców. Surowiec dostarczony drogą morską do naftoportu zasila rafinerię gdańską, a także poprzez rurociąg północny rafinerię Orlen w Płocku. Surowiec dostarczany do rafinerii musi spełnić określone parametry. Dlatego ropa, zanim trafi do instalacji produkcyjnych, musi przejść badania w laboratorium. Otrzymujemy próbki ropy naftowej, która następnie jest analizowana pod kątem składu frakcyjnego. Tutaj mamy część, która nam analizuje destylację w warunkach atmosferycznych, natomiast po drugiej stronie mamy destylarkę, gdzie już używamy obniżonego ciśnienia i tam jest destylowana pozostałość z tej destylarki. Czyli tak naprawdę symulujemy ten proces, który odbywa się na instalacjach? Dokładnie, dokładnie. To jest taka laboratoryjna mini skala, która pozwoli na oszacowanie, jaki skład jest danej ropy, jakie ilości białych produktów możemy uzyskać. I tak na dobrą sprawę pozyskujemy tutaj cięcia, czyli frakcje od gazów na takich pozostałościach próżniowych, które są później wykorzystywane na przykład do asfaltów, kończąc. Wiem, że do Państwa różnego rodzaju ropa z różnych kierunków świata trafia. Proszę powiedzieć, jakie rodzaje ropy możemy wyróżnić? To znaczy, tak na dobrą sprawę literatura mówi o podziale na ropy słodkie i na ropy kwaśne. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu
pracownicy oceniali tą kwaśność na podstawie organoleptycznej, ponieważ ją po prostu próbowali. Natomiast na chwilę obecną mamy szereg analiz, szereg metod badawczych, dzięki którym analizujemy te ropy. Mamy ropy lekkie, mamy ropy ciężkie i te kierunki teraz tej dywersyfikacji są bardzo różne. Kiedyś mieliśmy ropę tylko i wyłącznie rosyjską, natomiast w chwili obecnej nie mamy już tej ropy, natomiast pozyskujemy ropę z Arabii Saudyjskiej, ropę irańską, ropę norweską, ze Stanów Zjednoczonych, ale też na przykład z Nigerii, mieliśmy też ropę z Litwy, badaliśmy złoża z Polski, także no jest cała gama rop do przeanalizowania. Laboratorium Centralne w Płocku każdego dnia wykonuje aż 2500 analiz. Oprócz surowca badane są tu także produkty gotowe oraz półprodukty. W rafinerii bezpieczeństwo to podstawa. Dlatego nad przebiegiem wszystkich procesów czuwają dyspozytorzy zakładu. Jest ze mną Grzegorz Mańkowski, dyspozytor zakładu w Płocku. Panie Grzegorzu, chcemy zobaczyć, jak działa rafineria, również jak działa zakład petrochemiczny. I z tego co wiem, to tak naprawdę nie musimy chodzić po całej rafinerii, bo wystarczy, że tutaj się skupimy na tych ekranach i już wszystkiego się dowiemy. Proszę powiedzieć, czym Państwo się zajmujecie, w jakim jesteśmy miejscu? Dzień dobry, witam w Centralnym Dziale Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji. W tym dziale zajmujemy się tak naprawdę koordynacją całej produkcji, zarówno na zakładzie petrochemicznym, jak i na zakładzie rafineryjnym. Nadzorujemy też działalność obszarów produkcji energetycznej i obszaru ochrony środowiska. Za mną widzimy ścianę wizyjną, na której możemy płynnie zmieniać sobie grafiki, które obrazują nam produkcję zakładu i także pewne obszary pomocnicze zakładu. Ułatwia nam to pracę, obserwowanie parametrów procesu, obserwowanie tego, czy poszczególne instalacje pracują poprawnie. Tutaj na tej grafice widzimy, jak bardzo skomplikowany jest to proces. Żeby go pojąć, żeby móc nim zarządzać, potrzeba naprawdę dużego doświadczenia. Kto trafia do tej komórki? Kto może zostać dyspozytorem? Dyspozytorem tak naprawdę może zostać każdy pracownik produkcji, ale wymogi są dużo bardziej restrykcyjne. Z reguły przyjmuje się tutaj do tej komórki pracowników, którzy mogą się wykazać co najmniej 15-letnim stażem pracy w zakładzie, którzy pracują już jako osoby zarządzające personelem ludzkim. I powiem tak, wtedy, kiedy ja trafiłem do tej komórki, byłem najmłodszym pracownikiem komórki i byłem tuż przed 40. Kiedy tutaj szliśmy, Pan powiedział, że niewiele osób o nas wie, ale za to my wszystko widzimy. Państwo rzeczywiście widzicie każdy zakątek zakładu? Dokładnie. Zarówno kamery przemysłowe, jak i podgląd procesów produkcyjnych daje nam możliwość obserwowania praktycznie wszystkiego, co dzieje się w granicach zakładu produkcyjnego. Podstawą procesu przerobu ropy w każdej rafinerii jest kolumna destylacji atmosferycznej oraz kolumna destylacji próżniowej. Można powiedzieć, że na destylacji ropy naftowej ropa naftowa przestaje być ropą naftową, a składniki obecne w ropie naftowej rozpoczynają dość długą drogę poprzez różne instalacje rafineryjne, w czasie której poprawiają swoją jakość, oczyszczają się, ulegają dalszemu rozdziałowi, aż w końcu stają się gotowymi produktami, paliwami. Aby pozyskać jeszcze więcej produktów, prowadzone są procesy pogłębionego przerobu ropy naftowej. Szczególnie imponująco wygląda tu zrealizowany w rafinerii gdańskiej projekt EFRA, w ramach którego powstał kompleks nowoczesnych, powiązanych ze sobą precyzyjnie instalacji. Zwieńczeniem tego procesu jest instalacja opóźnionego koksowania DCU. W czasie rozwoju metod przerobu ropy naftowej pojawiły się pomysły, jakby tu z tych mniej wartościowych albo wręcz pierwotnie odpadowych produktów destylacji ropy naftowej uzyskać więcej produktów wartościowych. I stąd pojawiły się różne techniki pogłębionego przerobu ropy. Najbardziej podstawową z nich jest technologia DCU, czyli tak zwanego opóźnionego koksowania. Bardzo prosty sposób zwiększenia uzysku bardziej wartościowych frakcji. To jest, najprościej rzecz ujmując, proces termicznego rozkładu ciężkiej pozostałości z destylacji ropy naftowej, podczas której
powstają oleje napędowe i benzyny. Oczywiście są to frakcje czy produkty, które muszą zostać dalej oczyszczone, natomiast znacząco zwiększają pulę wartościowych produktów i można powiedzieć, że odpowiadają, czy jest to proces, który daje nam pogłębiony przerób ropy naftowej. Dzięki instalacji EFRA można uzyskać wysokomarżowe produkty, takie jak olej napędowy i paliwo lotnicze, a jednocześnie ograniczone zostało wytwarzanie produktów charakteryzujących się niskimi marżami, takich jak asfalty oraz ciężkie oleje opałowe. W czeskich Kralupach z kolei od 2001 roku działa nowoczesna instalacja fluidalnego crackingu katalitycznego FCC. Since the FCC unit was built, all of the atmospheric residue is cracked to the high on more valuable products, which is much more easier to replace on the market or reprocess as the other products in different, I would say, or other parts of the PKN Orlen group, like the Litvinov refinery, petrochemical refinery and so on. W rafinerii Kralupy powstają m.in. surowce niezbędne do dalszej produkcji wyrobów niskosiarkowych oraz bezsiarkowych. Najbardziej wartościowe są jednak propan oraz propylen. The biggest tower, which you can see over there, is the propylene unit. The propylene unit just split propane and propylene in a very pure fraction. The propylene, which is the product of the top of the tower, is the purity of 99.5%, which is a very valuable product and is used in a Litvinov or other petrochemical parties for the production of polypropylene. W technologię pogłębionego przerobu ropy naftowej inwestuje także rafineria w Morzejkach. Proces transportu ogromnych elementów, z jakich będzie się składać nowa instalacja, wzbudził już duże zainteresowanie w mediach. It will allow us to reduce fuel oil production and increase more valuable light product yields like diesel, gasoline, LPG. It will improve our margin, let's say our competitive position. Our complexity will be aligned to the best European refineries, let's say, and this will allow us to accumulate further, let's say, financial resources to move to the transition. And let's say till 2050, as is in the Orlen 2030 strategy announced to become a carbon neutral company. Mogliśmy przekonać się, jak pracuje zakład rafineryjny. Teraz przenosimy się do petrochemii. Mówi się o petrochemii, że to przyszłość tego przemysłu, o ile rafinerie skupiają się na produkcji paliw. Tutaj wytwarzane są produkty niezbędne dla wielu sektorów gospodarki. Rozwój petrochemii ma ogromne znaczenie dla przyszłości całego przemysłu naftowego. Dyrektywy unijne RED II i RED III, a także pakiet Fit for 55 określają m.in. stopniowe zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym odchodzenie od paliw kopalnych. W 2030 roku w Unii Europejskiej już 42% energii powinno być pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Do tego dochodzi rozwój elektromobilności. Są to trendy, które przyczynią się do znaczącego zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa takie jak benzyna czy diesel. Dlatego właśnie wzrasta znaczenie instalacji petrochemicznych, w których produkuje się monomery i polimery niezbędne do produkcji tworzyw sztucznych oraz nawozów. Na te produkty zapotrzebowanie będzie cały czas wzrastać. W zakładach Grupy Orlen prowadzone są obecnie znaczące inwestycje, mające na celu zwiększenie produkcji wyrobów petrochemicznych. W perspektywie 2030 roku segment ten w Grupie Orlen będzie generował około połowy zysków pochodzących z przerobu ropy naftowej. Orlen posiada 2 zakłady petrochemiczne w Płocku oraz czeskim Litwinowie. W Płocku realizowana jest największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Chodzi o kompleks Olefin 3. Nowa instalacja będzie wytwarzać 740 000 ton etylenu oraz 340 000 ton propylenu rocznie.
Dlaczego ta inwestycja była potrzebna? Dlaczego ona była tak kluczowa dla rozwoju zakładów? Pierwszy element, który tutaj braliśmy pod uwagę, to oczywiście tutaj ekonomika i sytuacja gospodarcza naszego zakładu produkcyjnego, żeby tu zapewnić też funkcjonowanie tego zakładu produkcyjnego na przyszłe lata. Jak wiemy, rynek tutaj paliw płynnych jest dość mocno teraz w tej chwili wypierany przez rynek z napędem wodorowym i z napędem elektrycznym, więc nie mogliśmy mieć na to bierni. Reagujemy na to płynnie i szybko, też również patrząc na ekonomikę. Tym samym właśnie te benzyny schodzące ze sprzedaży ze względu na szerzące się nowe, że tak powiem, źródła alternatywne napędzania aut będą mogły być przekierowane w produkcji tutaj właśnie bezpośrednio w strumień petrochemiczny, czyli płynnie zagospodarowujemy nasze paliwa płynne, które nie będą dostarczane na stacje paliw. Etylen i propylen służą do produkcji tworzyw sztucznych, wykorzystywanych w niemal wszystkich gałęziach gospodarki. Między innymi do produkcji środków chemicznych, artykułów higienicznych, sprzętu AGD, urządzeń elektronicznych czy części samochodowych. W Płocku działają także instalacje, dzięki którym można wytwarzać inne rodzaje tworzyw sztucznych. Jedną z instalacji petrochemicznych jest instalacja paraksylenu, bez którego nie można byłoby sobie wyobrazić chociażby produkcji PET-u. Zgadza się. Instalacja ta została uruchomiona w 2011 roku i nazwa jej pochodzi od głównego produktu, czyli paraksylenu. Co ciekawe, cały ten produkt transportowany jest koleją do Włocławka i warto podkreślić, że transportowany jest w specjalnych cysternach, które pełnią funkcję termosu, ze względu na to, że paraksylen temperaturę topnienia ma 13 stopni. I tam w Włocławku jest nasza kolejna instalacja PTA, na której wytwarzany jest właśnie produkt PTA, a z samego PTA już możemy wytworzyć dobrze nam znany PET, czyli butelki, albo nawet można też wytworzyć włókna poliestrowe. Przenieśmy się teraz do zakładu petrochemicznego w czeskim Litwinowie, gdzie powstała jedna z najnowocześniejszych instalacji petrochemicznych, na której produkuje się dicyklopentadien, z którego wytwarza się m.in. komponenty do powłok turbin wiatrowych. Technologia została opracowana przez Orlen Unipetrol we współpracy z Wyższą Szkołą Chemiczno-Technologiczną w Pradze. W Litwinowie również prowadzone są projekty wpisujące się w trend dekarbonizacji. Decarbonization is absolutely crucial for our company. We have to reduce CO2 emission in all our assets. So we focus a long time for decarbonization. We focus to replace our energy source, to reduce carbon footprint of our energy production. But of course, we focus even on our energy efficiency of current assets. W Trzebinie działa jedna z dwóch i największa w Europie instalacja do produkcji zielonego glikolu, który jest wykorzystywany w medycynie, kosmetyce czy przemyśle spożywczym. Docelowo instalacja będzie wytwarzać 30 000 ton ekologicznego glikolu rocznie. Na potrzeby tej instalacji pracuje hub wodorowy, który wytwarza wodór niezbędny do prowadzenia procesów technologicznych. Nie jest to jednak jedyne zastosowanie tego surowca. Dużą inwestycją Orlenu jest instalacja FAME, wykorzystująca oleje posmażalnicze i tłuszcze do wytwarzania biopaliw drugiej generacji, które stanowią dodatek przy produkcji tradycyjnego oleju napędowego. To bardzo ważny aspekt odpowiadający wymaganiom dyrektyw unijnych dotyczących zwiększenia zawartości biokomponentów w paliwach. Podobna instalacja przeznaczona do produkcji biokomponentów do paliw powstaje w rafinerii Jedlicze. Tutaj jednak wykorzystany zostanie surowiec innego pochodzenia. Generalnie jest to bardzo nowa technologia i my tutaj będziemy przetwarzali słomę, około 135 000 ton rocznie i będziemy produkowali bioetanol drugiej generacji, który będzie składnikiem paliw, konkretnie benzyny. Bardzo ciekawy projekt związany z produkcją biokomponentów realizuje rafineria w Litwinowie. W Czechach obowiązuje złożony system odbioru zużytego oleju posmażalniczego, z którego można produkować m.in. biokomponenty do paliw. Na wybranych stacjach paliw Orlenu w Czechach prowadzona jest dodatkowo zbiórka z gospodarstw domowych. One of the most important aspects and unique aspects of our collecting system are these unique bottles. These bottles are accessible on
selected fuel stations, and people can get them free of charge. Then at household they are collecting the oil, and once the bottle is filled, they hand it over on the petrol station, and then the true research activities are beginning. Przed dopuszczeniem do procesu w rafinerii każda butelka jest badana w laboratorium. Pomysł na przekształcenie małych rafinerii w Trzebini oraz Jedliczu w biorafinerię dał nowy impuls rozwoju tych obiektów. Wcześniej z powodu niewielkich ilości przetwarzanej ropy groziło im zamknięcie. Wszelkie inwestycje w nowoczesne technologie w rafineriach Orlenu są możliwe dzięki projektom z zakresu badań i rozwoju. Miejscem, które wspiera tego typu przedsięwzięcia, jest Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. To miejsce wspomaga proces transformacji energetycznej oraz plany rozwojowe koncernu zawarte w strategii Orlen 2030. My odwiedziliśmy halę odwzorowań i pilotaży. Instalacje pilotażowe, takie jak ta służąca do produkcji biokomponentów paliw z olejów posmażalniczych, pozwalają m.in. na przebadanie nowego, innowacyjnego procesu w mniejszej skali przed jego wdrożeniem w rafinerii. Jesteśmy w fantastycznym miejscu. O ile przed chwilą widzieliśmy instalację pilotażową, czyli taką, gdzie opracowuje się technologie, które dopiero będą wdrażane do pracy w rafinerii, tak tutaj mamy instalację odwzorowującą to, co już na instalacjach w rafinerii się dzieje. Po co Państwu tego typu instalacje? Te instalacje służą do przeprowadzania testów, nowych rozwiązań, badania nowych warunków, które pozwolą nam utrzymywać więcej produktów, lepszej jakości produkty, bądź ogólnie optymalizować procesy, które już funkcjonują na zakładzie przemysłowym. I tutaj co mamy za instalację? To jest instalacja pirolizy, odwzorowująca naszą instalację przemysłową Olefiny 2. To jest właśnie takie dosyć niepozorne urządzenie, które pozwala wytwarzać bardzo wysokie temperatury. Dokładnie, który wytwarza temperaturę sięgającą nawet 900 stopni Celsjusza. W tym urządzeniu 900 stopni uzyskujecie? W tym urządzeniu, tak. Mieszanina węglowodorów, śladu węglowodorowego i pary wodnej jest wprowadzana do reaktora, następnie gwałtownie podgrzewana. Czas przebywania w reaktorze jest rzędu 1 sekundy i następnie jest gwałtownie schładzana i kolejne etapy schładzania prowadzone są w kolejnych chłodnicach powietrznej i wodnej i w ten sposób uzyskujemy najbardziej pożądane produkty, czyli olefiny, etylen i propylen oraz produkty ciekłe. Centrum Badań i Rozwoju funkcjonuje także w Litwinowie, gdzie rozwijana jest współpraca z uczelniami czeskimi i nie tylko. Trendy, jakie już teraz są zauważalne, bardzo zmienią przemysł naftowy w przyszłości. Żeby adekwatnie odpowiedzieć na nowe wyzwania, już teraz Orlen musi się na te zmiany dobrze przygotować. Stąd tak wiele inwestycji. W ramach strategii Orlen 2030 nakłady inwestycyjne wyniosą około 320 miliardów złotych, w tym około 120 miliardów w projekty zielone. Ma się to przyczynić do znacznego, bo 10-krotnego zwiększenia produkcji biopaliw. Te przedsięwzięcia są niezbędne, aby Orlen mógł zrealizować swój cel, jakim jest rola wiodącego gracza multienergetycznego w regionie.